Dawno, dawno temu, kiedy Tymon Kolasiński miał zaledwie 3 miesiące, w wadowickim zespole szkół publicznych nr 2 zapoczątkowana została tradycja trwająca po dziś dzień. Historia zawodów o randze mistrzostw Polski w układaniu kostki Rubika na czas trwa zatem od 17 lat i nieprzerwanie przyciąga setki zawodników z całej Polski. Mistrzostwa Polski są najważniejszą imprezą w sezonie dla polskich speedcuberów szczególnie. Na pewno towarzyszą temu duże emocje, na pewno jest duże oczekiwania, wprost proporcjonalne na pewno do tego, jak ktoś mentalnie do tego podchodzi, ile trenuje. Swoisty sprawdzian moich umiejętności, jak myślę dla każdego. Bardziej elitarne jednak zawody niż pierwsze, lepsze takie. A dodatkowo dla starszych speedcuberów, tak jak ja, jest to możliwość spotkania się ze starymi znajomymi. Święto speedcubingu drugi raz z rzędu zagościło w szklanym wieżowcu Olivia Star, dominującym nad dachami gdańskich osiedli. 148 zawodników przystąpiło do napisania nowego rozdziału Księgi Polskiego Czempionatu. Księgi, na łamach której zapisane są nazwiska wielkich zawodników tworzących niepowtarzalne ery speedcubingu. Którzy z tegorocznych uczestników, sięgając po złoty medal, przedłużą linię mistrzów w każdej z 17 obowiązujących oficjalnych konkurencji. Jedyne w swoim rodzaju 18 Mistrzostwa Polski po 3 dniach zaciętej rywalizacji odsłoniły nazwiska tegorocznych triumfatorów. Cyprian Kalbarczyk stanął na najwyższym stopniu podium konkurencji Fewest Move, czyli w tej, której kostkę Rubika należy ułożyć w jak najmniejszej liczbie ruchów. Warto dodać, że w czasie pandemii piastował złoto w Mistrzostwach Polski online, a teraz po raz pierwszy w stacjonarnych Mistrzostwach Polski sięgnął po tytuł mistrza. Cyprian jest niewątpliwie specyficznym zawodnikiem, który względem siebie ma bardzo wysokie oczekiwania, bardzo dużo trenuje w domu, otwarcie mówi o swoich wynikach. Myślę, że to, żeby zrobił taki wynik jak dzisiaj, no to była po prostu kwestia czasu, kiedy, a nie czy to zrobi. To jest na pewno uwieńczenie długich lat treningu, ponieważ trenuję od 3 lat, a nawet dłużej. Nauczyłem się wielu technik, poświęciłem wiele czasu na analizę różnych rozwiązań i tych wykonanych przez komputer i tych od innych zawodników. Po prostu to jest uwieńczenie mojego treningu. Tegoroczny czempion w 3 próbach uzyskał średnią 23 ruchów, która nie tylko zapewniła mu złoty krążek na szyi, ale i nowy rekord kraju, który wyniósł FMA na zupełnie inny poziom. Rozwiązania w FM-ie w tym momencie są dla mnie kosmiczne i bardzo się cieszę, że to poszło jakby w tą stronę. Wcześniej ta konkurencja była taka, nie że udawana, ale dało się jeszcze wygrać jakby nie znając wszystkich zaawansowanych technik. No teraz rzeczywiście rekordy są wyśrubowane. Cyprian jakby wspaniale widzę jego progres jakby w internecie i śledzę tego rozwiązania, no to jest dla mnie niesamowite i cieszę się, że ktoś jakby tak metodycznie podchodzi w końcu do tej konkurencji i mamy w Polsce no, prawdziwego jakby mistrza FMA na poziomie światowym, no powiedziałbym jak dla mnie, no jeżeli chodzi o średnie wyniki w tym momencie. W tej konkurencji jest bardzo dużo do odkrycia i ja nawet wiem mniej więcej, co jest do odkrycia, ale oczywiście tego nie będę zdradzał. Ja też zajmuję się tak na co dzień wymyślaniem tych nowych technik, metod. Właściwie to jest dla mnie ciekawsze od samego FM-a, od samego układania. Więc na pewno FM będzie się bardziej rozwijał, ale też niestety próg wejścia do FM-a będzie coraz wyższy, ta konkurencja będzie coraz trudniejsza, coraz więcej będzie trzeba się nauczyć. Ale to jest właśnie interesujące i to odróżnia FM od innych konkurencji. Więc myślę, że FM ma bardzo dobre perspektywy na przyszłość. A te na pewno też ma zwycięzca konkurencji, w której kostkę Rubika układa się jedną ręką. Karol Zakrzewski obronił tytuł mistrza kraju w konkurencji one-handed. To jest potwierdzenie tego, że regularnie trenuję tę konkurencję, zależy mi na niej. No, inni zawodnicy, którzy mieli szansę na podium w tej konkurencji albo na złoty medal, mają już inne jakby priorytety, więc wydaje mi się, że tę konkurencję potraktowali troszkę po macoszemu. Karol Zakrzewski jest, no cóż, ja bardzo go szanuję, bardzo szanuję jego jakby skillę w układaniu kostki jedną ręką. I on też jest dobry, jeżeli chodzi o układanie w finałach, no bo też pamiętam, że właśnie 2 razy mnie pobił, gdzie mnie jakby czasami zjadają nerwy w tym finale, a Karol jakby stabilnie układa swoje czasy i jest dobrze, no. W finale nie mógł pojawić się Michał Pleskowicz, tym samym 5-krotny triumfator tej konkurencji na Mistrzostwach Polski nie zaprezentował swoich umiejętności, co wykorzystał Karol Zakrzewski. Chociaż takie nazwiska jak Kaleta czy Burliga w końcu też byli mistrzowie Polski w one-handed, nie ułatwiali zadania. Wydaje mi się, że na stres mało kto jest odporny właśnie w tej konkurencji. Wydaje mi się, że Michał Pleskowicz też nie byłby jakby pewnym faworytem w tym finale.
aczkolwiek potrafi robić o wiele lepsze średnie niż ja, bo ma wielokrotne rekordy Polski, Europy i tak dalej. Wydaje mi się, że tu bardziej chodzi o to, że wypracowałem sobie tą pozycję jakby przez lata i jakby zszedłem do na tyle niskich czasów w Polsce, że no po prostu przez lata nikt nie mógł tam mnie dogonić. W sensie no były osoby, które typu Przemek, które biły te rekordy, ale no jednak trzymałem się na topie cały czas. Wydaje mi się, że tu bardziej jest problem w tym, że OHA nikt nie trenuje w Polsce, w porównaniu do tych konkurencji jak Megamix i FM, nie? Więc jakby tutaj też poczekalni wielu zawodników mówiło o tym, że no jakby nawet nie robimy w Polsce zawodów z OHA i nawet nie wiemy jaki jest poziom, dlatego że właśnie nikt tego nie układa, no więc nie żeby mnie to bolało, bo dalej wciąż mam jakby rekord Polski w średniej, ale wydaje mi się, że miło było zobaczyć kogoś, kto przenosi tą konkurencję na jakby wyższy poziom w Polsce, no jednak robi to sub 10 w średniej i wiesz, dołącza do czołówki światowej. Światowy poziom reprezentuje Michał Krasowski, który już po raz 5. z rzędu w stacjonarnych mistrzostwach Polski wykręcił średnią, nie pozwalającą konkurencji zbliżyć się choćby na krok. Kiedy Krasowski już wyszedł tak na poważnie, to nie było sensu z nim konkurować. To jest chyba jego taka bardziej główna konkurencja, poza tym układa jeszcze chyba Scuba, ale głównie Square'a. Celował ostatnio przez rekord świata i miał 3 szanse, dopóki nie Max Show. No tak, on jest bardzo szybki. Czas na pierwszą z najszybszych konkurencji – Scube, a w niej Michał Krasowski nie obronił tytułu z ubiegłorocznego czempionatu. Złoty krążek został zawieszony na szyi Łukasza Burligi, dla którego był to powrót na szczyt w koronnej dla siebie konkurencji. Nie ukrywam, jest to coś, czego oczekiwałem od bardzo dawna. W jakiejkolwiek konkurencji, chociaż głównie wiedziałem, że w Scubie mam największe szanse, ale to jest dla mnie coś, co rzeczywiście dla mnie dużo znaczy, dlatego że ten tytuł zdobyłem właśnie po 4 latach. Ostatnim razem ten tytuł udało mi się zdobyć na Mistrzostwach Polski 2018, no więc dobrze było po prostu wrócić na pierwsze miejsce. Scube to jedna z najsilniej obsadzonych konkurencji, bowiem polska reprezentacja obok tej ze Stanów Zjednoczonych stanowi jedną z najmocniejszych grup specjalizujących się w tej układance. Czułem oddech Michała Krasowskiego oraz Michała Żywulskiego. Oczywiście też Czarka Macha, bo oczywiście powtarza się historia sprzed paru lat, gdzie walczyliśmy w czwórkę o pierwsze miejsce, tylko że teraz na miejsce Jonka po prostu wszedł Czarek Mach, więc zdecydowanie to też dodało trochę stresa, trochę nerwów, więc rzeczywiście walka była zacięta. Układanie kostki Rubika bez patrzenia jeszcze nigdy w Polsce nie było na tak wysokim poziomie. Podczas tegorocznego czempionatu znów naprzeciw siebie stanęli najlepsi zawodnicy w kraju, a gdy dochodzi do takiej rywalizacji, to w końcowym rezultacie decydują najmniejsze szczegóły. Otóż Krzysztof na drugim ułożeniu wykręcił czas w okolicach 19,5, a ten czas dałby mu pewne zwycięstwo, aczkolwiek odłożył kostkę przekręconą o 45 stopni, odbiła się od stakmaty i przekręciła ściankę do końca, także pozostał ruch do ułożenia, co poskutkowało karą +2. Ale ogólnie rzecz biorąc, finał był na naprawdę wysokim poziomie, porównując na przykład do zeszłego roku. W zeszłym roku Krzysiek, tutaj z tego co pamiętam Wojtek czy Radek troszeczkę się nam wysypali. No Krzysiek zrobił tripelkę, nie pamiętam jak Wojtek i Radek czy zrobili też tripelki, czy po prostu słabsze wyniki. A w tym roku naprawdę między pierwszym a piątym zawodnikiem, jeżeli dobrze pamiętam, była różnica pół sekundy, 0,6, także było naprawdę ciasno i emocjonująco. No to mógł wygrać w zasadzie każdy, a jak zobaczyliśmy decydują detale, takie jak na przykład poprawne odłożenie kostki. W zeszłym roku Adrian Dębski zgarnął komplet złotych medali w konkurencjach blinderskich. W tym roku przyszło mu się podzielić tymi najważniejszymi krążkami z innym zawodnikiem, dla którego układanie bez patrzenia również stanowi trzon speedcubingowej kariery. 100% skuteczność w konkurencji multi-blind przy zadeklarowanych 46 kostkach to nie jest częsty widok, a taki podczas Mistrzostw Polski zaserwował Kamil Przybylski. Na pewno szok, niedowierzanie, miliony pytań, że tak sparafrazuję klasyka. Kamil próbował ułożyć tak zwaną próbę safety, czyli super bezpiecznie, zapamiętywać względnie powoli, uważać na jakieś bugi, nie spieszyć się za mocno. Mimo takiego podejścia często jednak wpadają te 2-3 DNF-y, zależy to od zawodnika. No a Kamilowi udało się ułożyć wszystkie kostki, co jest w ogóle
druga najlepsza próba na świecie, gdzie wszystkie kostki są ułożone. Najlepszą próbą na świecie jest wynik Shivama Bansala 48/48, jeżeli dobrze pamiętam. Próba Kamila jest drugą taką próbą na świecie, gdzie ze 100% skutecznością zawodnik robi besta. A tą nie tylko zagwarantował sobie złoto, ale także rekord Europy stanowiący 46 punktów. Adrian Dębski nieprzerwanie od 2018 roku trzymał serię zwycięstw w Big Blindach, czyli w kostkach 4×4 oraz 5×5 bez patrzenia. Trzymał, bo w jednej z nich został przełamany, a sam zwycięzca był zaskoczony takim rozstrzygnięciem. To przyznam, że jeszcze to do mnie chyba nie doszło, bo było to dla mnie bardzo niespodziewane. Muszę przyznać, że 4 blindem to jest moja najmniej lubiana z tych blindowych konkurencji, bo tak jak w piątce i w multi musimy wszystko robić bardzo bezpiecznie, jest ten margines, żeby coś jeszcze sprawdzić albo mieć jakąś pauzę. Po drugiej stronie jest 3 blindem, gdzie trzeba ryzykować, jechać po prostu na maksa. To 4 jest tak po środku, że tych elementów jest naprawdę dużo, ale z drugiej strony nie ma miejsca na błędy. Nie wiedziałem, że Adrian dominuje w tej konkurencji, tak prezentuje stabilne ułożenia, powtarzalność. Był mistrzem Polski od 2018 roku nieprzerwanie i tak naprawdę ja nie dopuszczałem w ogóle myśli, że mogę go pokonać i może to pozwoliło mi układać ze spokojną głową. Adrian Dębski utrzymał ciągłość zwycięstw w konkurencji 5×5 bez patrzenia i jest to już jego 5. z rzędu zwycięstwo. Chociaż jak sam przyznaje, ma zupełnie inne podejście do treningu niż Kamil Przybylski. Różnica polega na tym, że Kamil potrafi się zmotywować, żeby trenować tak codziennie, regularnie z dnia na dzień, co odbija się na jego wynikach. Przykładowo w Gnieźnie zrobił tą SAP 2, tutaj w 5×5 bez patrzenia zrobił wynik SAP 5, który jest jego osobistym rekordem. Ja tak nie potrafię, ja raczej posiedzę całymi dniami, tak powiedzmy 2-3 dni przed zawodami, aniżeli sumiennie potrenuję powiedzmy jedno ułożenie każdego dnia. Do Gniezna ułożyłem 70 razy 5 blindem w 3 dni, a Kamil pewnie ułożył więcej razy, tylko że na przestrzeni powiedzmy miesiąca. I to jest ta różnica. Kamilowi te treningi się po prostu opłaciły, jak widać. Do największych nieobecnych tegorocznych Mistrzostw Polski niewątpliwie należy Wojciech Knot, który swoją absencją przetrwał trwającą serię 6 zwycięstw w konkurencji Clock. Nieobecność Wojtka Knota na pewno na mnie podziałała lekko pesymistycznie, bo Wojtek dlatego, że 6 razy już obronił ten tytuł, czy tam 6 razy wygrał, no to jednak jest klasa i takiego zawodnika fajnie gonić, nie? I dlatego też no, jego nieobecność na mnie akurat wpłynęła pesymistycznie. Dla reszty czołówki, jak widać, powiedzmy, że zepnęli się w sobie i te wyniki zaczęli poprawiać. Nieobecność jednych otwiera możliwości drugim i tak rywalizacja trwała do ostatniego ułożenia, a z niej niestety na tarczy wyszedł Hubert Hanusiak. On miał to już w ręku. Było widać, że tam ostatni solw chyba 5,97 bodajże, no i DNF. Ja na przykład nie miałem nigdy DNF średniej, tak? Jak Przemysław Rogalski właśnie, też nie mieliśmy. I ja na przykład mam takie przekonanie, że jeśli po trzecim solwie jest wszystko czysto, nie ma żadnego DNF-a, to idę pełną pary, nawet się nie zastanawiam. I to było widać tutaj, bo zrobiłem 5 i zrobiłem 4. Więc te 2 czasy już od razu obniżyły tą średnią, co spowodowało, że wygrałem. I jeśli nie mam tego DNF-a na początku, właśnie było widać po Hubercie idealnie, pierwszy DNF i już trzeba zwolnić rękę. A ta ręka może zadrżeć i wtedy już Clock nie wybacza. Więc DNF naprawdę bardzo dużo robi dla zawodnika. Już w głowie nawet siedzi, że okej, muszę zwolnić, muszę wylądować, tak? Mistrzostwa Polski to miejsce, w którym przeszłość i teraźniejszość stają naprzeciw siebie. Starzy mistrzowie mają szansę rywalizować z tymi, którzy dopiero zaczynają podbój polskiej sceny, ale są i tacy, którzy dominację zaczęli kilka lat wcześniej i dalej ją kultywują. Kiedy mam już te 4 tytuły z rzędu, no to chciałbym cały czas tego nie stracić i wiem, że z każdym rokiem wiadomo, będzie coraz trudniej i pewnie ta presja zejdzie dopiero tak w momencie, kiedy w końcu przegram. Ale na razie też mnie to dzięki temu trzyma to przy treningu, ponieważ mam motywację, żeby cały czas to utrzymywać i jak najdłużej, bo nikt wcześniej nie wygrał nawet 2 razy z rzędu.
Megamix to konkurencja, która mocno ewoluowała na przestrzeni czasu. Przeskok do technologii kostek magnetycznych mocno przyczynił się do skrócenia czasu potrzebnego na jego ułożenie. Ułożenie, które w większości opiera się na metodach ze standardowej kostki Rubika. A więc ten, kto nabył wystarczających umiejętności w tej drugiej, mógł przetransferować je na 12-ścian foremny. Minęło trochę czasu, zanim ja zacząłem trenować tą konkurencję i to był jakby dało się coś ugrać, nie trenując tego jako głównej konkurencji w tamtym czasie, bo ja miałem średnio około 55 sekund i byłem 16 na świecie, tak to pamiętam. W tym momencie no, średnia 55 sekund daje nam 10. miejsce na PNach z tego co kojarzę, więc no, to jest dosyć duża różnica. No i teraz mamy w Polsce też paru specjalistów tego Megamixa i to też mnie bardzo cieszy, no, że ktoś do tego podchodzi na poważnie. Ale tak, no nie było takiej osoby, która aż tak by się odznaczała, no a w tym momencie no tak, Janek Zych no, jakby daje radę, no to nie ma co mówić, no on od paru lat trenuje tą konkurencję i rzeczywiście jest najlepszy. No. Do poziomu mistrzowskiego dochodzi się latami. O karierze Jan najlepiej wie osoba, która obserwowała go od samego początku. Jest on z Krakowa, więc tutaj jakby poznałem go już na takim powiedzmy bardzo wczesnym etapie jego rozwoju speedcuberskiego, bo po prostu przychodził na spotkania krakowskiej ligi speedcubingu. Był taki moment, to był akurat na zasadzie takiej troszeczkę szoku, bo zauważyłem, że zaczął układać Megamixa. Patrzę, on już robi oficjalną średnią niższą od moich oficjalnych, nie? W sensie nawet nie wiedziałem tak na dobrą sprawę, kiedy to się stało. Średnią 36-34 Jan Zych zdominował konkurencję Megamix. I chociaż niezmiennie za nim Magdalena Pawisz i Bartłomiej Krokos, czy ostatnio Krzysztof Boguszewski, to wynik tegorocznego czempiona daje mu możliwość, że już któryś raz, w zasadzie czwarty, tak, o ile dobrze się nie mylę. To jest też historyczny wynik, już jest na tym podium i nie wiem, czy w następnym roku, ale na razie się nie zanosi, aby ktoś mu ten tytuł miał odebrać też w następnym. 0,08 sekundy. Tyle dzieli triumfatora konkurencji 2 na 2 od drugiego miejsca, a zaledwie 0,02 drugiego od trzeciego. Ta najmniejsza kostka to spora dawka emocji, bo do samego końca zwycięzca nie był jasny. Konkurencja 2 na 2 jest chyba najbardziej nieprzewidywalną konkurencją na zawodach, ponieważ bardzo wiele osób ma podobne wyniki i wiele zależy od najdrobniejszych szczegółów. Najmniejsza zacinka potrafi zrzucić kogoś z pierwszego na 5-6 miejsce. No i na tych mistrzostwach Polski w zasadzie no trudno było powiedzieć, nie było takiego zdecydowanego faworyta, ponieważ osoby, które przyjechały na te zawody, to nie są raczej takie najbardziej znane właśnie z konkurencji 2 na 2. No ale było kilka takich osób, które potrafiły układać w okolicach 2 sekund właśnie. Ja, Piotrek Tokarski, Magda Pabisz, Łukasz Burliga, Michał Krasowski, pewnie jeszcze parę osób by się znalazło. To są tak małe różnice czasowe, że to jest różnica poderwania i odłożenia kostki, więc to jest dosłownie, są setne tak naprawdę decydują o zwycięzcy. Są jednak zawodnicy, którzy w swojej karierze mieli pasma zwycięstw w tej konkurencji, a to już nie może być tylko szczęście. No, na tych zawodach zabrakło wielu osób znanych bardziej z 2 na 2. Najbardziej właściwie chyba Maćka Czapiewskiego. Maciek, jak wszyscy na początku nie wiedzieli, czy to jest poważnie, to był mały człowiek, a osiągał takie czasy, że wszyscy zazdrościli i mu tego, no on w dwójkę ewidentnie przejął. W finale, pomimo awansu z pierwszej rundy, nie było też z takich starszych zawodników jak na przykład Plechosa. Kiedy zdobywałem swoje medale w kostce 2 na 2 na Mistrzostwach Polski, rzeczywiście scena była troszkę inna i w tamtym momencie bardziej liczyło się to, kto zna jakie metody i dało się zdobyć tą przewagę po prostu tym, że znało się inne algorytmy niż reszta zawodników. No teraz ten poziom techniczny jednak się wyrównuje i wszyscy wydaje mi się, że znają mniej więcej te same algorytmy, jednak chodzi bardziej o rozwiązania, które się trafią na oficjalnych ułożeniach. Więc ta granica, powiedzmy techniczna, zaciera się, więc bardziej chodzi o to, kto ma krótsze rozwiązania i kto jakby znajdzie to łatwiejsze rozwiązanie. No. I też, no wiadomo, jest tam trochę szczęścia, ale no jednak scramble są te same. Szczęście jest może w tym, jakby, które podejście wybierzemy w tym solwie. Ja myślę, że Plechos to był bardzo wszechstronny zawodnik. On na pewno układał wszystkie te konkurencje raczej wolno, on się nie skupiał na tych dużych. Natomiast no, samo to, że był mistrzem świata w trójce, no to jest definicja Plechosa. W tym roku nie wystartował także Tymon Kalasiński, który w zeszłym roku został mistrzem Polski. No, Tymon jest bardzo nieprzewidywalny, więc bardzo możliwe, że mógłby tutaj coś
coś podziałać, no ale nie wystartował, więc się nie dowiemy. Szczerze mówiąc, w zeszłym roku układałem 2 na 2, dlatego że mój kolega Chris Mills z United Kingdom akurat też trenował 2 na 2 i chciałem się z nim pościgać. No i szybko byłem tak sporo lepszy od niego, więc się z nim nie ścigałem, ale to było tuż przed Mistrzostwami Polski, więc uznałem, że mogę wystartować i spróbować wygrać. A w tym roku on już nie układał, no więc ja już też dawno nie układałem i nie chciało mi się od nowa uczyć wszystkich algorytmów. W życiu można być pewnym kilku rzeczy, na przykład tego, że mistrzem Polski w konkurencjach typu Big Cube po raz kolejny zostanie Tymon Kolasiński. Jego tegoroczne wyniki znów nie pozostawiły złudzeń, komu należy się komplet złotych medali w konkurencjach od 4x4 do 7x7. Jednak nie zawsze żyliśmy w erze Tymona Kolasińskiego. Kiedy ja dominowałem, to mieliśmy dużą konkurencję wtedy w postaci mnie i Czarka Rokity. I wtedy my byliśmy, nasze podium byłoby bardzo wysoko, dwuosobowe podium, dwuosobowa część podium byłaby bardzo wysoko na całym świecie, nie? No wtedy ja miałem rekord świata, on był bardzo blisko. Ale później jak on odszedł, to przez długi czas się nic się nie rozwijało, bo nikt tego jakoś bardziej poważnie nie ćwiczył. W pewnym momencie ja się zapuściłem, także aż raz przegrałem ligi z Przemysławem Kaletą. Później jak wróciłem, to znowu byłem na topie przez jakiś czas, aż Tymon zaczął na poważnie to brać. Od tego czasu w sumie niewiele się zmieniło, nadal Tymon jest pierwszy. Obok Scuba konkurencją zdominowaną przez Polaków jest Pyraminx. Ostateczny dowód na to dostaliśmy co prawda po Mistrzostwach Polski, ale już w gdańskim wieżowcu faworytów do złota było wielu. Większość eventów, w których startuję, wygrywam bez problemu. Jedynym może wyjątkiem co do tego to jest Pyraminx, w którym zawsze łatwo jest przegrać, robiąc 2 jakieś błędy. Dzisiaj zrobiłem 1 błąd, który nawet wszedł mi do średniej, ale jakoś mimo tego udało się wygrać. I tak, Tymon Kolasiński nad Dominikiem Górnym, mistrzem Polski 2019 i Jakubem Hipszerem. Stan konta medalowego Tymona 5 zł, a przed konkurencją 3x3 pokusić się można było o stwierdzenie, że przybędzie mu jeszcze jeden najważniejszy medal. Tak jak w tych innych konkurencjach, no to tu nawet bardziej cieszy mnie to, że mamy kogoś takiego, kto w końcu jakby znowu ma rekord świata w średniej, w trójce. Uwielbiam Tymona, uwielbiam jego rozwiązania, szanuję to, jak układa tą kostkę, bo ja jestem fanem ciekawych rozwiązań, krótszych rozwiązań. To, co on tam robi we F2L-u, to jest zawsze szalenie inteligentne, to są super rozwiązania. Max Park, który przez długi czas układał, te ułożenia jego były nudne, jak dla mnie, po prostu. I to wszystko nadrabiał TPS-em i tam czasem reakcji, nie? A Tymon, wszystko się zgadza, wiadomo, że wygra. I wygrał, pieczętując tym samym swoje świadectwo lidera w konkurencji 3x3. Czwartym zwycięstwem przebija rekord Tomasza Żołnowskiego, który w swojej karierze 3 razy stawał na podium jako mistrz Polski w konkurencji 3x3. Ale na horyzoncie pojawiło się nowe nazwisko, które już teraz swoim blaskiem przyćmiewa doświadczonych zawodników. Układałem tak, jak najlepiej potrafię. Robiłem 2 szóstki, 1 niską 7, i wiadomo, 8 się wliczała, to słabo było, ale jakby nie było tej +2, to i tak był drugi, więc szczerze nie spodziewałem się tego podium, ale bardzo się ucieszyłem po prostu, bo jestem za Tymonem, jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. Szczerze nie wiedziałem w ogóle, że jest na drugim miejscu, ale widziałem, że zrobił PB w drugiej rundzie, bo układał obok mnie na ostatnim ułożeniu. Nie wiem, nie obserwowałem jakoś jego wyników jak na razie, ale wygląda dobrze, skoro jest drugi. Wygląda dobrze? To mało powiedziane i choć potwierdza się teza, że pozycja lidera została zabetonowana, to kolejny rok przed nami, a ten do historii zawodów o randze Mistrzostw Polski okazać się może przełomowym. Nie da się ukryć, że pewien rozdział właśnie został zamknięty, ale jestem przekonany, że kolejne piękne akapity naszej historii, speedcuberskiej historii dopiero przed nami, ale o tym dowiemy się za rok.